kradnie prąd. Albo ja komuś. Kradnę koledze prąd. Sprawdźmy napięcie akumulatora w tej chwili. Próbowałam odpalić rano, było... Znaczy nie rano, w sumie to rano, południe też było. Było tylko 21. A teraz mamy ile? Już 22,9. Jeszcze tak chwilę i będzie można odpalać. Dobra, próbujemy. Nie. Ta opcja niestety nie do końca za egzamin. Cały czas było napięcie za niskie, więc podłączyliśmy bezpośrednio od sterowania do sterowania. Teraz to wygląda tak. Udało się to odpalić. To oznacza tyle, że w moim teamie jest MacGyver. Właśnie złożyłam wideo, materiał stary sprzed kilku miesięcy, jeszcze z tamtego roku. To jest jedna z tych farm, na których bardzo długo czekaliśmy na rozładunki, zatem baterie nam padały i takie właśnie rzeczy wychodziły. Pomyślałam sobie, teraz gdy złożyłam film, że nie dla wszystkich będzie jasne, dlaczego takie wielkie kombinacje robiliśmy przy ładowaniu tego mojego auta. Czy nie dałoby się zwyczajnie stanąć jedno auto obok drugiego i zwyczajnie naładować akumulatory? Nie, nie dało się, ponieważ te śmigła miały jakieś 4 metry szerokości, co oznacza, że odstawały na jedną stronę jakieś tam 1,5 metra. A jak widzieliście, staliśmy na drodze polnej, droga była utwardzona, owszem, ale pobocze już było całkiem miękkie, więc gdybyśmy mieli się zrównać z ciągnikami, musielibyśmy wjechać w pole w jedną stronę. Myślacie się, co to oznacza? Jak widzieliście, było mokro, padał deszcz, więc to nie wchodziło w grę. Druga opcja. Ktoś by się mógł zapytać, dlaczego nie odpięliśmy zwyczajnie konia i dlaczego nie ustawiliśmy się koniem obok konia. Też się nie dało, ponieważ te śmigła miały mniej więcej długość 60 metrów. Wtedy jeździliśmy na rozciągu 33 metry. Tak, 17 metrów naczepy, 33 metry rozciągu, tutaj 50 metrów i te 10 metrów długości wciągaliśmy w ogon. Zatem nie dało się odpiąć tego, ponieważ śmigło ważyło jakieś 16-17 ton i zdecydowany większy ciężar tego śmigła był usytuowany na pierwszym metrze naczepy, co oznacza, gdy próbowaliśmy się odpinać i odjeżdżać koniem, to ta naczepa gięła się jak struna w dół i zwyczajnie nie dało się odpiąć, ponieważ ta chyba naczepa by, nie wiem, pogięłaby się całkiem tak. Zatem wchodziło w grę tylko kombinowanie. Na szczęście mieliśmy kable, bo w tamtych miesiącach jeszcze dorabialiśmy sobie cały czas światła robocze do naszych zestawów, zatem mieliśmy światła, mieliśmy bardzo dużo kabla i akurat nie zdążyliśmy jeszcze podciąć tego kabla do tych świateł wszystkich roboczych do naczepy. Więc mieliśmy tego na tyle, aby podłączyć mój ciągnik do Volva, które stało przede mną i tym sposobem kombinowaliśmy. Koniec końców, jak widzieliście jak wyszło. Troszeczkę musieliśmy wycofać nad tym zestawem. Jak widzicie, to śmigło już prawie się opierało moją skanię. Tyle ile się dało, żeby podłączyć bezpośrednio między ciągnikami
prąd. Bo też pewnie niewielu z Was wie, znaczy ci, którzy jeżdżą na gabarytach wiedzą, ja tego wcześniej nie wiedziałam, że my nie ładujemy baterii, jeżeli się zdarzy, że komuś padnie akumulator, to nie ładujemy tego tak standardowo, tylko po prostu podłączamy kabel od sterowania, podłączamy do sterowania w ciągniku do gniazda od sterowania sąsiada, no i od razu się odpala w ten sposób. Raz, dwa. No, w zasadzie kiedyś można odpalić od ciągnika, który nie jest odpalony. Kiedyś pamiętam na bazie moja skania padła, to była noc, ale z boku stał ktoś. Zestaw pusty, ale ukradłam też prąd wtedy. Tylko się podpięłam do sterowania, ja to odpaliłam. No i później nikt nawet nie wiedział. Nie powiem komu. No, ale właśnie tak to jest. Kombinacje. To teraz już chyba wszystko rozumiecie. Wszystko? Ale po co te długopisy? No po to, żeby kabel nie wysunął się z gniazda. To teraz już Was żegnam i życzę miłego tygodnia. Cześć!